Cześć! Dzisiaj na tapetę weźmiemy ściągaczkę od włoskiego producenta IPC Pulex. Opowiem Wam o długościach listew, o uchwytach, o gumie w tej ściągaczce, dlaczego ona jest tak popularna, jakie ona daje możliwości, kto jej używa. Także zapraszam Was do obejrzenia materiału. Największym fenomenem dla mnie jest popularność tej ściągaczki, ponieważ jest ona mega popularna wśród profesjonalistów. Większość pracowników dostępu linowego z niej korzysta. Bardzo dużo osób, które myją z podłoża, witryny. Widzę ją naprawdę często, że ona jest naprawdę często używana, często kupowana. I zastanawiałem się dlaczego. I wydaje mi się, że jest to mega prosta ściągaczka. Jest naprawdę tania w stosunku do jakości, czyli ten stosunek cena-jakość jest na idealnym poziomie. Jest to też bardzo trwały sprzęt. Ta listwa jest naprawdę gruba, więc jeżeli gdzieś ona spadnie gdzieś na ziemię z dużej wysokości, to jest małe prawdopodobieństwo po prostu, że ona gdzieś się tam wygnie, najwyżej się róg uszczerbi. Z tym sobie można poradzić. Sam uchwyt też jest wykonany z bardzo dobrej jakości plastiku, więc no jest to mega ciekawe właśnie, że tak prosty produkt, tak naprawdę tani, może stać się taki popularny. No i z pewnością znacie markę Decathlon i wydaje mi się, że tam jest podobny zabieg zastosowany, że też te produkty są mega proste, mega tanie, przy tym względnie trwałe. Także podobnie tutaj zachował się Pulex, za co ja szczerze mega gratuluję. No dobra, ale przejdźmy teraz do omówienia samych komponentów tej ściągaczki. Może na początek najistotniejszy element, czyli listwa. Występuje ona w rozmiarach od 35 do 90 cm. Przy tym też jakby ktoś potrzebował mniejszego rozmiaru, to można też ją uciąć. Wiem, że niektórzy tak robią. Także jest to jakieś rozwiązanie. I sama listwa jest generalnie bardzo gruba, bardzo sztywna. Przez to, że ona nie pracuje, to ten docisk na szybie jest równy. Jest dużo mniejsze ryzyko powstania jakichś smug. Bardzo dobrze się pracuje tą listwą przy technice S, właśnie dzięki temu, że jest taka sztywna i też dzięki temu, że jest bardzo dobrze połączona z uchwytem. Można ją bardzo mocno skręcić, nic tutaj nie pracuje, nic się nie rusza, bardzo fajnie to działa. Jeśli chodzi o samą gumę w tej ściągaczce, no to tutaj to jest moim zdaniem taki słabszy punkt. No jeśli jest względnie jeszcze chłodno, powiedzmy do 15, może do 20 stopni gdzieś tam w cieniu, to ta guma się fajnie zachowuje. Przy większych temperaturach ona jest po prostu za miękka, także warto mieć tutaj jakąś gumę na pewno w zapasie, czy twardą od Pulexa, czy twardą od innego producenta. Jeśli chodzi o same klipsy, to też moim zdaniem jest to wada. Wysuwa się to w ten sposób. Nie ma jeszcze chyba żaden producent nie opracował dobrych klipsów do gumy, bo Unger Ninja ma coś fajnego, ale znowu te klipsy są takie grube. Wadą tego klipsa jest to, że jeżeli zostawimy go po prostu na dłużej z brudem, z chemią, to tego klipsa po prostu nie da się wyjąć. On tam się nie dzieje, to jest mosiąc i bardzo łączy się z tym aluminium, także zwróćcie sobie uwagę przy użytkowaniu, żeby gdzieś tam dobrze to wypłukać i żeby po prostu za długo ten klips tutaj w tej listwie nie był. Także o samej listwie to chyba tyle. Jeśli chodzi o uchwyt, to łączy się go z listwą dokładnie w ten sposób. Tutaj wsuwamy go w ten rand. Niestety nie ma żadnego znacznika na środku, więc musimy to zrobić na oko albo sobie zmierzyć, czy taki znacznik na przykład narysować. No i możemy jakąś taką monetą 5-groszową, względnie małą sobie skręcić lub śrubokrętem i to nam bardzo fajnie nam tutaj pasuje. Kąt tego uchwytu to jest około 35 stopni, więc jest tak między 30 a 40 jest to bardzo dobry kąt, bardzo dobrze się tym pracuje. No i ma ten uchwyt jeszcze taką funkcję łamania. Jak tu widzicie, dzięki temu możemy myć na przykład na kiju w bok, ściągać w ten sposób, jeżeli tu jest przyczepiony kij, to właśnie można ten ruch wykonać fajnie dzięki temu łamanemu uchwytowi. Tutaj też jest takie miejsce, żeby ten uchwyt skręcić. Jeżeli pracujemy z dostępu linowego, to jest to też gdzieś tam mała wada, że ten uchwyt potrafi się zluzować i wtedy nam na przykład w trakcie zjazdu zaczyna się luzować ten uchwyt i się gdzieś tam kręci. To jest, powiedzmy, mała wada, więc ważne, żeby go wtedy mocno skręcić, mocno żawce mieć przy sobie, jakby się on poluzował, taką monetę
i problem jest załatwiony. Komponenty tego uchwytu są wykonane we Włoszech, co jest teraz mega rzadkie, bo większość rzeczy się produkuje w Chinach, a mimo tego ten uchwyt jest tani, także to też ciekawe spostrzeżenie. Sam uchwyt pasuje też do listew innych producentów, na przykład do Super Channela, czy nawet do Ninja, tylko przy niektórych trzeba wymienić te śrubki sobie na dłuższe, więc jest poniekąd uniwersalny. No i sam kolor też w sumie jest dość ładnie to gra z tą listwą. Dla estetów ten punkt też może być ważny, jest dotrzymany. A jeśli zastanawiacie się, jak używać tej ściągaczki, bo na przykład jeszcze nie myliście okien tą metodą, to odsyłam Was do filmiku Jak umyć okna bez smug. Tam pokazujemy od A do Z, jak wykonać to w prosty sposób w swoim domu czy biurze. A jeśli chcecie pójść o krok dalej, to w najbliższym czasie na naszym kanale ukaże się seria filmów o tym, jak myć techniką S, czyli ten poziom drugi. Podsumowując na koniec, listwa jest bardzo trwała, świetnie nadaje się do mycia techniką S, zarówno małych okien, dużych okien. Myślę, że może też ze względu na cenę być fajna dla użytku domowego. Na pewno wytrzyma bardzo długo, guma w niej jest wymienna, pasuje na kij. Także zachęcam Was do rozważenia zakupu. Na dzisiaj to tyle. Ja zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Zapraszam Was również na nasze social media, na Instagram, w którym też dzielimy się wiedzą, na Facebooka. Także dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!